skupienia. Tak to się nam potoczyło, że XXI wiek raczej uniemożliwia nam skupienie się na zjawisku, jednym zjawisku w danym czasie. Konkurs dla jurora to taki sprawdzian tego, czy jeszcze umie się człowiek skupić na czymś tak silnie, by faktycznie zachować uwagę i czujność na każdy detal proponowany przez młodych skrzypków? Można tak powiedzieć. Z tym, że wie pan, to jest takie podejście troszeczkę bardzo racjonalne. Wydaje mi się, że my jako muzycy, ja się wpierw czuję muzykiem, skrzypkiem, siedząc w komisji, no, szukam tych, którym można podać pałeczkę tej gry skrzypcowej dalej, którzy będą to nieść i w XXI wiek po prostu. Więc wie pan, granie i sztuka jest tajemnicą w pewnym sensie. Jest tajemnicą i przekazywanie tajemnicy tych rzeczy, bo musimy, stawiając punkty, musimy po prostu podać jakąś kolejność, docenić wartość wykonania. Ale przede wszystkim no, gdzieś słuchając tych młodych ludzi, chciałby się podzielić tajemnicą, którym ja miałem wielkich mistrzów w swojej drodze artystycznej. I wie pan, to tak nie wszystkim wszystko można opowiedzieć, ale słuchając, no jest taka życzliwość. Pięknie, że staracie się, pięknie, że życzę wytrwałości, bo wie pan, to jest, żeby to nie był taki sumiany zapał, bo nieraz niedługo to jest taka będzie książka o sławnym skrzypku, nie chcę uprzedzać faktu, gdzie on opowiada, że jego pierwszy konkurs to było 56. miejsce. I on został światowej sławy skrzypkiem. Dzisiaj często rodzice, jak widzą, że dziecko nie zdobywa laurów od razu, wycofują, czy są zniechęceni. I na odwrót, ten sukces jeszcze bardziej usypia, bo dziecko wygra taki czy inny konkursik, mniej czy bardziej prestiżowy, ale rodzice myślą, że mają Paganiniego w domu. Więc ja tutaj bym nie podchodził tak jak pan mówi. Wydaje mi się, że przekazanie, wie pan, piękna sztuki, piękna trwania, piękna tajemnicy jest podstawą w tym wszystkim. Bo podejście do sztuki, zresztą Grecy mówili, że idee są wieczne. Idee są wieczne, będzie się zmieniał do nich stosunek. Kiedyś żeśmy się z nimi porównywali, później utożsamiali. Dzisiaj próbujemy być już może niezależni, narzucić swoje nowe cele, nowe spojrzenie, ale gdzieś zawsze nas dopadnie, wie pan, ten gen piękna, dobra i prawdy. I tego szukam u grających. Wspomniał pan o porównywaniu. Zastanawiam się, czy to hasło jest w jakimś sensie szczególnie ważne dla pana jako członka jury? Wie pan, zupełnie nie. Zupełnie nie. Dlatego, że uważam, że nawet my jako jurorzy, gdybyśmy się nie różnili, właściwie to jest nasz obowiązek, żeby się różnić, bo każdy ma być inny. Każdy, jeżeli robi to uczciwie, jeżeli jest tak przekonany, ma prawo spoglądać na sprawy inaczej. A po to ja mam też swój konkurs, na którym oceniamy nie anonimowo, tylko siedząc, wszyscy wyrażając swoją opinię. Muszą powiedzieć, bronić swojej racji. Nie wpływa się na postawioną ocenę, ale żeby każdy argumentował. Ale trzeba mieć na to troszeczkę więcej czasu, po prostu, więcej cierpliwości. Ale uważam, że w tym jest istota. Ja wiele lat pracowałem w Skandynawii i tam system egzaminacyjny właśnie wygląda tak, że jest jury zewnętrzne. I po zagraniu jest rozmowa jury z tym, który zdawał ten egzamin kursowy. I analiza tego, Więc to jest bardzo ważne. Być może konkursy są za szybkie, tak jest to czasowo zorganizowane, że nie ma czasu na ten kontakt rzeczywiście bliski. Poza tym, wie pan, tak jak się pan pyta,
będąc ja jestem po kontuzji, indywidualnościami, no, chciałoby się przyrównywać do swoich zapatrywań, ale musimy wczuć się w czyjąś inną wizję może. Może inne spojrzenie, można z nim dyskutować, bo są jednak pewne stylistyczne wymagania. No, nie powinno się grać Paganiniego jak Bacha, Brahmsa jak Chopina na przykład, więc już tak trywializuję. I tutaj jest kwestia, ale przede wszystkim są tutaj rozmowy z tymi uczestnikami, którzy nie przeszli dalej. I to jest bardzo cenne. Z tym, że często widzę, wie pan, że ludzie są nieufni. Nie chcą usłyszeć opinii, która nie mieści się ich w światopoglądzie jakimś, czy ułożeniu. Jeżeli pytam grającej dziewczyny, co wie o historii powstania dzieła, nie wie nic. No to jest to troszeczkę takie, rzekłbym, powierzchowne. Ja nie mam ani prawa, ani obowiązku tego krytykować, ale powstaje pytanie, dlaczego tak? Bo to była swoboda artystyczna, musi być jednak uwarunkowana spojrzeniem na tradycję, zbadaniem, jakie były zapatrywania kompozytora, o co mu chodziło. My możemy dzisiaj żyć według swojego, jak on mówi, swojego trybu, swojego spojrzenia na świat. Ale Bach żył w innych czasach i my musimy wejść w Bacha, żeby zrozumieć, co chciał przekazać, a nie przystosowywać Bacha czy Mozarta do siebie. Zapytam zatem tak. Czy pan szuka muzyka nie wirtuoza, a muzyka erudyty? Broń Boże. Broń Boże, nie erudyta, wie pan, to nie chodzi o erudycję. Wie pan, ja mówię swoim studentom, uczniom, mówię tak. Wpierw trzeba się nauczyć grać na skrzypcach, czyli warsztat. Drugi etap, trzeba nauczyć się śpiewać na skrzypcach. Ale to już jest trudniejsze do wytłumaczenia, bo można powiedzieć, że wrony też śpiewają na swój sposób piękny. Śpiewać. Trzecie, wie pan, trzeba zacząć nauczyć się opowiadać. Opowiadać. W muzyce jest zaklęta historia. I zaklęta historia kompozytora, ta zewnętrzna, on miał zamówienie na napisanie sonaty i za to dostał pieniądze, ale on w tym czasie żył, myślał, miał swoje problemy i to wszystko jest zaklęte w tej muzyce. Znaczy będę opowiadać. No i najważniejsze w sztuce, najważniejsze jest wzruszać. To jest szczyt. To jest, dla niewielu, są jednostki na świecie, które na instrument potrafią wzruszać. A o to chodzi tylko. Więc wirtuozeria jest najlepsza taka, która jest niewidoczna. Nie rzuca się na pierwszy plan. Nie rzuca się na pierwszy plan. Jest ukryta. Więc bo słowo wirtuozeria czy wirtuozm rozumiemy troszeczkę opacznie. Rozumiemy, że to jest popis. Nie. Wirtuoz to jest przede wszystkim szlachetność. Szlachetność mojego zamiaru. Virtuo. Na koniec zapytam o to, czego będzie pan życzył zwyciężczyni albo zwycięzcy tegorocznego konkursu imienia Jankego? No będę życzył, żeby ten rok, który zostaje do konkursu, ktokolwiek by to nie był, żeby myśleli o swojej stylu poszukania drogi na Olimp. Żeby nie bać się konkursu, spróbować zaryzykować, znaleźć w sobie wartości, które przyniosą wyróżnik, pokażą ich inne swoje własne oblicze. Bo często my jako wykonawcy, jak młodzi szczególnie właśnie, boimy się wychylić. Kto siedzi w jury, taki. O, to nie wolno robić tego i tamtego. Niezależności, bo to ona zawsze gdzieś wygrywa.
nie ekstrawagancji, ale niezależności.